Od początku Euro Truck Simulator 2 mieliśmy jeden typowo standardowy rodzaj zestawu. Ciągnik siodłowy plus naczepa różnego rodzaju. Przez ostatni czas do gry zawitały też tak zwane dauble, spotykane na terenach Skandynawii, Niemiec i Holandii i HCT, które są dostępne tylko w Finlandii. Jednak można zauważyć, że są to tylko standardowe zestawy z dodatkową przyczepą krótką lub długą. Niewiele. Ale czy wiedzieliście, że niecałe 2 lata po wydaniu drugiej części ETS-a pojawiła się informacja na temat naczep typu BDF, a co za tym idzie też o tandemach? O nich, jak i o innych zestawach będzie w tym filmie. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiejszy odcinek skupi się na temacie BDF i zestawów typu tandem i solówka. Na początku zacznijmy od tego, co to jest BDF. A więc jest to nadwozie zmienne, dzięki któremu czas załadunku, jak i rozładunku dla kierowcy jest znacznie szybszy. Nie musi czekać, tak jak w przypadku zestawów ciągnik siodłowy plus naczepa, na załadunek czy rozładunek naczepy. Tutaj jego zadaniem w przypadku rozładunku jest zostawienie w wybranym miejscu skrzyni, która jest stawiana na swojej ramie, natomiast przy załadunku podjeżdża pod taką skrzynię i zakłada ją. Czas załadunku czy rozładunku zależy od czasu założenia czy też ściągnięcia skrzyni. Zestawy, które wcześniej wymieniłem, korzystają z tego typu rozwiązania, jakim jest BDF, więc teraz coś o nich. Tandem z definicji to zespół pojazdów składający się z samochodu ciężarowego tzw. solówki i przyczepy. Tandem charakteryzuje się możliwością transportu większej ilości przedmiotów, ale mniejszej dopuszczalnej masy ładunków w porównaniu do zestawu ciągnik siodłowy plus naczepa. To zestaw przestrzenny, który pozwala na przewóz większej objętości towarów. Dobrze sprawuje się przy transporcie wielu lekkich przedmiotów. Rozstaw osi, jak i promień skrętu w tandemie są większe w porównaniu do normalnego traka. Tandem lepiej spisuje się w ciasnych łukach. Natomiast jeśli chodzi o solówki, to jest to, można powiedzieć, połowa tandema po prostu bez przyczepy. Mamy samą ciężarówkę z odpowiednim podwoziem, na które zakłada się skrzynię. Praktycznie przy stworzeniu tandema do ETS-a solówki pojawiłyby się przy okazji. We wstępie wspomniałem, że pewne informacje na temat BDF-a pojawiły się już jakiś czas temu na blogu SCS. Dokładnie 11 września 2014 roku pojawił się post The First News About Design, w którym mamy m.in. grafikę, na której jest pokazany 7-punktowy proces rozładunku tandemu przy użyciu zmiennego nadwozia, czyli BDF-a. Jest to trochę bardziej rozbudowane w porównaniu do obecnego systemu w ETS-ie, ale prezentuje się tak. Po pierwsze, docieramy do celu z ładunkiem. Po drugie, najpierw podjeżdżamy do punktu rozładunku przyczepy i tam zdejmujemy z niej skrzynię, stawiając ją na nogi. Po trzecie, podjeżdżamy do przodu, aby odseparować przyczepę od ładunku. Po czwarte, odstawiamy na chwilę naszą przyczepę w dobrym miejscu. Po piąte, podjeżdżamy do kolejnego punktu rozładunku i rozładowujemy drugą skrzynię, stawiając ją na nogi. Po szóste, odjeżdżamy od odstawionego ładunku i po siódme, przyłączamy naszą przyczepę i ruszamy w dalszą drogę. I tutaj taka gwiazdka, w przypadku przyjazdu po ładunek wykonujemy procedurę w odwrotnej kolejności. W głównej mierze tego postu było ukazanie graczom pewnego konceptu na stworzenie tego typu DLC. Tak, według pierwotnych planów tandemy miałyby być płatnym dodatkiem do gry. Jednak warto pamiętać, że sytuacja SCS w 2014 roku, a teraz jest kompletnie inna, więc może w tej kwestii coś się zmienić. Trzeba też nadmienić, że pokazany plan i sam temat był oznaczony jako tylko pomysł, nad którym nie trwały żadne prace. Ale to było w 2014 roku, a od tamtego czasu trochę rzeczy na temat tandemów się pojawiło. Między innymi w plikach gry można odnaleźć nieskończone podwozie do solówki. W DLC Italia w niektórych firmach można zobaczyć ozdobne kontenery BDF, a same przyczepy mamy przy daublach i jedna pewna przyczepa pojawiła się na ukrytych terenach DLC Road to the Black Sea, którą pokazałem w tym filmie, co mogło coś sugerować. Też na świątecznym streamie SCS w 2018 roku Paweł Szabor oznajmił, że w przyszłości pojawią się tandemy i tak zwane sztywniaki. Jednak najważniejszą funkcją dla tandemów jest możliwość posiadania własnych naczep, która pojawiła się w aktualizacji 1.32. Dlaczego najważniejsza? Wróćmy do schematu rozładunku tandemów, a konkretnie do punktu 7. W tym punkcie mamy przyłączyć naszą przyczepę, a żeby była nasza, to najpierw musimy ją zakupić. W 2014 roku nie było to możliwe, ponieważ nie mogliśmy kupić własnych naczep, czy w tym przypadku przyczep. Jednak od momentu pojawienia się tej funkcji, która stanowi tą najważniejszą część, na drodze do wprowadzenia tych nowości do gry stoi jeszcze parę elementów.
Te zestawy muszą mieć odpowiednią fizykę ze względu na kompletnie inną charakterystykę prowadzenia tandemu czy samej solówki. Firmy, w których będziemy mieli rozładunek czy załadunek, trzeba przystosować do tego odpowiedniego procesu. A same BDF-y też muszą mieć swoje animacje i właściwości załadunku czy rozładunku. W grze mamy już jednak przyczepy, wystarczy, że odpowiednio przystosuje się je do łączenia z solówkami. Przy tych i pewnie jeszcze przy innych elementach jest sporo pracy, jednak jest jeszcze jedna pewna sprawa. Nowe podwozia do ciężarówek też muszą zostać dogadane licencyjnie z właścicielami marek, ale myślę, że nie powinno być wielkiego problemu przy tym. Przykładem mogą być podwozia 8x4, które do gry pojawiły się w tym czasie, kiedy były wymagane, czyli do DLC Heavy Cargo Pack i Special Transport, więc raczej dużego problemu nie stanowiły. Więc jak widać, trochę pracy przed STS jeszcze jest, ale kiedy możemy się spodziewać tego dodatku? Tak naprawdę zależy to od tego, czy i w jakim stopniu trwają prace nad tym pomysłem. Jeśli w końcu trafiło to na listę bardziej priorytetowych nowości, to nawet w tym roku tandemy mogłyby się pojawić, konkretnie raczej w drugiej połowie roku ze względu, że pierwsza połowa ma być przeznaczona do technicznych nowości. Jednak jeśli ten pomysł nie jest priorytetem, to pewnie przyjdzie nam jeszcze jakiś czas poczekać. Ale spokojnie, myślę, że tandemy wcześniej się pojawią niż Eurocoach. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jednak jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli miałaby pojawić się ta funkcja, to w jakiej formie? Płatnego dodatku, czy raczej jako darmowa nowość? Pierwotnie była mowa o płatnym DLC w omawianym poście z 2014 roku, a za wcześniej wymienione dodatki, czyli Heavy Cargo Pack i Special Transport też trzeba zapłacić. Jednak intuicja podpowiada mi, że ta nowość może raczej pojawić się w darmowej aktualizacji, patrząc na wcześniejsze, inne darmowe nowości, które pojawiły się w grze. Dodatkowo, czy nawet głównie patrząc na tego typu nowość, lepiej to wygląda dla SCS-u i dla samej gry, jakby to pojawiło się jako nowość, ale jako darmowa, niż jako płatny dodatek. Ale na cały przebieg zdarzeń przyjdzie nam jeszcze poczekać. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.